Co ma wspólnego Lamborghini, Porsche, Bentley z IM5? Otóż skrętną tylną oś i ponad 600 koni mechanicznych. Zapraszam na odcinek. A więc witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną jest MG IM5, którego dostałem na testy. To jest sedan. Niedawno na kanale miałem MG IM6, którego prezentowałem wcześniej. Możecie sobie sprawdzić w poprzednim filmie. Jest to auto, które ma konkurować bezpośrednio z Teslą Model 3 oraz Polestarem 2. Jednakże MG IM5 jest dużo dłuższy niż Tesla 3 czy Polestar, ponieważ to auto ma prawie 5 metrów długości, więc jest o wiele dłuższe niż Tesla, więc dlatego też pierwsze co chcę zobaczyć, słuchajcie, to przejdziemy do bagażnika, zobaczymy jak wygląda tutaj przestrzeń bagażowa w tym samochodzie. Oczywiście podobnie jak w IM6 otwieramy za pomocą tutaj tego przycisku. No, słuchajcie, bagażnik jest całkiem spory, ale ta sama, moim zdaniem, tutaj lekka wada polegająca na tym, że tutaj jest ta wypukłość, która uniemożliwia dosunięcie walizki po prostu jak najbardziej do tej lewej czy prawej strony, ale sam bagażnik jest naprawdę spory. Muszę przyznać, że jestem troszkę zaskoczony. Tutaj mamy, słuchajcie, tutaj mamy haki do montowania, jeżeli chcielibyśmy coś przewieźć większego. Fotele są składane ręcznie. No i tak się prezentuje bagażnik. Nie wiem, może zaczęliśmy właśnie od 4 liter strony. W każdym razie byłem bardzo ciekawy, jak wygląda bagażnik. Auto się prezentuje naprawdę może nie imponująco, ale naprawdę solidnie. Szczególnie tył jest bardzo fajny. Przypomina troszkę tył Taycana, muszę przyznać. Jest tutaj ten fajny taki spoiler puszczony, wbudowany w zasadzie częścią jest karoserii, ale to naprawdę fajnie wygląda i ten samochód wydaje się z tyłu, że po prostu stoi na ramionach. Tego pewnie na filmie dokładnie nie będzie widać, ale co mam na myśli stoi na ramionach, że jest taki masywny. Ten tył jest taki spory. Dodatkowo ta szyba tutaj zmniejszająca się właśnie nadaje takiej jakby nadaje fajności temu całemu tyłowi. Oczywiście mamy tutaj kamerę, widzicie? No i światło LEDowe, takie podobne też jak w IM6. Przejdźmy teraz do przodu. Oczywiście klamki tak samo jak w IM6, zaciski hamulcowe tak samo, 6-tłuczkowe, słuchajcie, Continentala, bardzo ładny design felg. Muszę przyznać, że Tesla mogłaby się uczyć trochę, jeśli chodzi o design felg. Tutaj widzicie, z przodu mamy lidar, na samym dole, tutaj nie wiem czy go będzie widać, tu i mamy światła, znaczek z przodu IM6. Nie wiem dlaczego MG próbuje zmienić wypuścić nową submarkę, którą nazywa IM, zamiast wstawić po prostu znaczek MG. Myślę, że to by było dużo bardziej ciekawsze, dużo bardziej atrakcyjne, ale no okej. W każdym razie to jest praktycznie to samo, czyli MG IM to jest po prostu submarka MG, do której należy IM i chcą tutaj wejść w segment troszeczkę nieco innego typu samochodów, bo jak wiecie MG oprócz Cyberstera to w zasadzie mają same SUV-y. Oczywiście wersja, którą testuję dzisiaj, to jest wersja ze 100 kW baterią z napędem na wszystkie 4 koła, tak zwana wersja Performance, która posiada 751 koni. Dlatego też nawiązałem do początku, że ten samochód, co ma wspólnego z Lamborghini, Porsche czy też Bentleyem, właśnie tą tylną skrętną oś i ponad 600 koni. Tutaj mamy w tym przypadku 751 koni. Materiały, jeśli chodzi o wykończenie tego auta, podobnie jak w IM5, mamy tutaj reklamowe. Słuchajcie, mogę Wam pokazać cenę, ile kosztuje.
MG EM5 ze 100 kW baterią napędem na 4 koła. Tutaj jest 532 tysiące koron. Poniżej Wam napiszę dokładnie, ile to jest w przeliczeniu. Zasięg 575 km WLTP. Tutaj można wybrać między kampanią na oprocentowanie 3% albo po prostu koła zimowe w gratisie. Jeżeli nie chcecie, jeżeli płacicie czystą gotówką, oczywiście, jeżeli chodzi o fotele, tutaj mamy fajne zapięcie na ISOFIX. Fotele są dokładnie, praktycznie identyczne jak w IM6. Nieco mniejszy podłokietnik. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, jeśli chodzi o miejsce z tyłu, no to słuchajcie, jest go tutaj, może odsłonię, no jest go całkiem sporo, całkiem zacnie. Tył wydaje się być identyczny jak w IM6. Też mamy tutaj zestaw głośników nad panoramicznym dachem. Fajne, bardzo fajne zagłówki. Nie wiem, czy dobrze widać. Bardzo fajne zagłóweczki. Designerskie takie. Oczywiście panoramiczny dach, prawda? Jest. Tutaj te haczyki. Także praktycznie wnętrze wiele się nie różni jeśli pomiędzy IM5 a IM6. Drzwi, boczki drzwi. Tutaj mamy miękko, fajnie, tutaj jest głośnik, tutaj mamy również miękko, fajnie. Tutaj na dole dostajemy plastik, chociaż ten plastik bardzo dobrze wygląda, czy też sprawia bardzo wrażenie takiego dobrej jakości plastiku, nie takiego plastiku, słuchajcie, wiecie, jak za 5 zł. Tutaj wszystko jest skórzane, tutaj jest plastik. Spójrzmy jeszcze na szyby. Tak, szyby też mamy tutaj podwójne głuszenie szyb. Tutaj z przodu pewnie też, wątpiłbym, dokładnie tak samo, szyby podwójne. Tak by to wyglądało wszystko na zewnątrz. Jak Wam się podoba? Napiszcie w komentarzu, czy jest to auto, które podoba Ci się, czy raczej niespecjalnie. Dajcie znać o tym, co myślicie na ten temat. Nie, naprawdę jest duże. Muszę przyznać, że naprawdę jak się idzie wokół niego i jest się tutaj blisko tego samochodu, to ten samochód sprawia wrażenie, że jest naprawdę spory. Tak samo zresztą w środku, sami widzieliście, też tego miejsca jest dużo. Dobrze, więc co? Idziemy na miejsce kierowcy z przodu. Zobaczymy, co tam się dzieje. Wnętrze wydaje się być dokładnie takie samo jak w IM6. Sprawia wrażenie, że po prostu jest przeniesione 1:1, więc jeżeli ktoś oglądał mój poprzedni film, doskonale jest zaznajomiony z tym wnętrzem. Bardzo ładne fotele, na które wcześniej też również narzekałem, że troszeczkę one słabo trzymają na boki. One są bardziej zaprojektowane pod komfort jazdy niż na trzymanie boczne, mimo że ten samochód posiada 751 koni i mogłoby się trochę oczekiwać jednak tego, że te fotele będą nieco bardziej sportowe. Tak samo tutaj bardzo ładnie wykończone bardzo ładnie to wszystko jest wykończone miękkim takim materiałem, także też te kolano, kiedy wchodzi tutaj w te miejsce, ono jest fajnie zaokrąglone dodatkowo. Być może te przeszycie tutaj, słuchajcie, ale to są naprawdę drobiazgi. Te przeszycie być może, przy naprawdę długich trasach może być dokuczliwe. Tutaj mamy tak samo te małe lustereczko, którym wcześniej wspominałem. Oczywiście tutaj jest troszeczkę, to nawet nie jest piano black, to jest taki przezroczysty plastik. Słuchajcie, o, proszę. Czyli mamy tutaj na po prostu przesunięcie. Jeśli chodzi o kierownicę, no to ona jest podobnie zaprojektowana i funkcyjne klawisze są podobnie zaprojektowane jak w Tesli. Mamy tutaj te lusterko wsteczne. Teraz mogę Wam pokazać, jak ono działa. Wcześniej nie było można, ponieważ był śnieg. Zobaczcie, tak wygląda te lusterko wsteczne. Proszę bardzo. I oczywiście mamy pełno funkcji. Panoramiczny wyświetlacz, bardzo duży. Zobaczcie, jaki on jest ogromny. Plus do tego kolejny wyświetlacz tutaj w konsoli środkowej.
z którego poziomu sterujemy w zasadzie wszystkim. Ten służy tylko i wyłącznie do multimediów, ten do sterowania całym samochodem, czyli do różnych kontroli, czy też położenia fotela, oświetlenia, dźwięku, głosowego wybierania, czy tam głosowych komend. Mamy ustawienia generalne. Nie będę teraz przelatywał przez te wszystkie ustawienia, ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo. Tutaj możemy sobie wybrać siedzenie, lusterka, kierownica. Tutaj kierownica, widzicie, też tak samo jest kierownica ręcznie sterowana. Nie ma tego sterowania, czy też położenia kierownicy elektrycznego, tylko jest tak samo lusterko. Wybieramy sobie po prostu lusterko, że chcemy ustawić lewe, prawe. Co mi ten telefon tutaj cały czas ode mnie coś chce, słuchajcie. Mógłby się ładować, a nie, o właśnie, a nie coś ode mnie wymagać. Mamy lustereczko, no i proszę, wybieramy sobie lewe, prawe lusterko i za pomocą tego przycisku, zobaczcie, lusterko nam się ustawia. Możemy sobie dopasować oczywiście, możemy sobie dopasować oczywiście po połączeniu z aplikacją, tak jak podobnie jak w Tesli, wchodzimy do auta, rozpoznaje nam, który to jest kierowca, znaczy jaki to jest kierowca, kto jest kierowcą i położenie foteli się automatycznie dopasowywuje do tego, kto się zbliżył do samochodu. Oczywiście tryby jazdy, mamy też tryb na śnieg, Eco, Comfort, Sport i właśnie śnieg. W standardzie, słuchajcie, dostajemy autopilota i on działa całkiem dobrze. Testowałem go już wcześniej, teraz go spróbuję też przetestować, pokazać Wam jeszcze raz. Byłem zaskoczony, ponieważ to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony autopilot. To jest autopilot na poziomie L2, czyli jesteśmy tym superwajzorem, czyli nadzorującą osobą, która ma w obowiązku cały czas być przygotowana do przejęcia kierownicy. Zresztą przychodzą też powiadomienia co jakiś czas, żeby złapać kierownicę, żeby trzymać ją tą kierownicę. To nie jest full self, to nie jest pełna autonomiczna jazda, to jest po prostu autopilot na autostradzie, który nam pomaga w utrzymaniu pasa ruchu, pomaga nam w utrzymaniu dystansu od poprzedzającego samochodu, ewentualnie w razie potrzeby hamowanie awaryjne, bądź też możemy zmieniać pas ruchu, włączając kierunkowskaz, jeżeli auto zauważy, że mamy wolne miejsce po prawej czy tam po lewej stronie, wtedy automatycznie auto nam zjeżdża na pas ruchu obok i wymijamy samochód, bądź też po prostu zmieniamy pas ruchu. To wszystko postaram się pokazać w dalszej części. Tak wygląda wnętrze, jeszcze raz szybkie spojrzenie. Mamy tutaj też ambientowe podświetlenie, nie wiem czy wspomniałem. Szkoda, że tylko w tym miejscu. Uważam, że powinno być go trochę nieco więcej. Wiecie, jak byłem bardzo wielkim przeciwnikiem tego ambientowego podświetlenia, tak teraz mi w tym samochodzie go nieco brakuje. Nie wiem. Być może to kwestia tego, że po prostu wszędzie je widzę i już tak przywykłem do tego widoku, że teraz mi go po prostu brakuje. Audio. Słuchajcie, jeżeli tutaj chodzi o audio, przepraszam, tu jest audio. Audio, jeśli chodzi o audio, tak samo mamy tutaj wybór głośność dzwonka telefonu, mamy głośność rozmowy, głośność medii, muzyki i tak dalej. Jeśli chodzi o equalizer, mamy tutaj, możemy sobie wybrać tył, symulacja, studio, hi-fi, koncert, dopasowane. Bardzo fajne te tryby, słuchajcie. To jest naprawdę bardzo ciekawa opcja. Bardzo dobrze jest hi-fi, może studyjny. Ja to taki, wiecie, lubię trochę nieco przytłumiony ten dźwięk. Także spróbujemy coś puścić. Czy nam otworzy się? Nie otworzy się nam. Myślałem, że jest już zalogowane. Musiałbym podłączyć telefon jakiś. Może spróbujemy YouTube'a. Zobaczymy, czy działa. Dobra. Szkoda, że nie ma żadnego tutaj paska, w którym mógłbym przewinąć ten film do przodu. Albo jest po prostu i go nie mogę nigdzie znaleźć. Może klikając... Jest, tak. Klikając w ekran, stukając w ekran 2 razy, przyspieszamy nieco.
nie wiem, gdzie ustawić tutaj na przykład ustawienia basu, nie? Takiego typu rzeczy. To jest tutaj bardzo dziwne, że tak powiem. Bardzo dziwne dla mnie. Dobra, słuchajcie, to szkoda czasu na to, żeby naprawdę się nad tym tutaj teraz skupiać, gdzie są ustawienia basu, gdzie jest jakiś equalizer. Jedziemy dalej. Ok, a więc jedziemy. Jestem w trybie komfort. Ustawiam sobie fotel. D jak drive. Chyba wszystko wziąłem. Mam nadzieję, żeby tu nic nie zostało mojego. Ok, trochę tu wąsko. No i jedziemy. Strasznie tutaj nasypane jest takim żwirkiem. Wcześniej musiało być trochę musiało być oblodzone, więc było posypane takim nieco żwirkiem, żeby po prostu się stąd nie ześliznąć za bardzo. Gdzieś tam nie wpaść do fiordu. Pewnie widzicie, fiord jest po mojej lewej stronie. No i pierwsze takie odczucia związane z tym samochodem to w trybie komfort jest to naprawdę miękkie auto, jeśli chodzi o zawieszenie. Siedzi się tu dość nisko. Ma się poczucie, że jest się, mimo że samochody elektryczne są wysokie zazwyczaj, to siedzi się tu dość nisko, dość przyjemnie. Może aż trochę delikatnie za nisko, ale to jest kwestia podniesienia sobie, o właśnie, tak jak teraz, fotelu. Więc na pewno, jak widzicie, przestrzeni nad moją głową też jest dość sporo, więc wysokie osoby będą bez problemu tutaj znajdą sobie sporo miejsca. Po tej porze roku niestety się bardzo robi szybko ciemno, dlatego mam nadzieję, że jeszcze coś będzie widać w ogóle z tego nagrania, że coś jeszcze będziemy w stanie zobaczyć. Próbujemy tutaj jechać w lewo. Od razu czuć, że podobnie jak w IM6, ten samochód ma bardzo dużo mocy. Czuć to w tym samochodzie, że dysponuje sporą mocą i chce jechać szybko. Trochę to zawieszenie jest nieco zbyt miękkie, moim zdaniem. Chociaż nie czuć tego tak wyraźnie może na odcinkach, gdzie jest łatwa, płaska, dość równa nawierzchnia. Ale tam jak jechałem przez te chopki, to czułem, że całe auto przysiadało, aż jak zjeżdżałem z niej, z chopki czy z tego podwyższenia, to całe auto aż tak lekko przysiadało, więc czuć ewidentnie, że to zawieszenie jest nieco miękkie. Nie wiem, jak to będzie się sprawować właśnie przy nieco większych prędkościach i zakrętach. Z chęcią bym Was zabrał gdzieś na jakieś serpentyny, żeby to przetestować, żeby to zobaczyć, ale to jest dość daleko i obawiam się, że po prostu byłoby ciemno, a z tego filmu za dużo by nie wyszło wtedy, żeby pokazać to wszystko, jak to się sprawuje w takim terenie, gdzie po prostu można i nieco szybciej jechać i sprawdzić ten samochód w zakręcie, więc dzisiaj będziemy ten test opierać tylko i wyłącznie na próbie jazdy w mieście. No ale myślę, że też jakiś tam pogląd tego wszystkiego będziemy mieli. Czyli próbujemy autopilota. No i mamy. Aktywowaliśmy go. 57-58 na godzinę. Czyta ograniczenia prędkości. Zobaczcie, pięknie puszczona kierownica. Auto jedzie samo. Dobrze. Patrzę na drogę, tak. Przyszło powiadomienie, że muszę patrzeć na drogę, żeby za bardzo się nie rozpraszać na niczym innym i skupić swój wzrok na drodze, czyli muszę cały czas nadzorować ten samochód, w którym kierunku, w jaką stronę on jedzie i gdzie on zmierza. No ale zobaczcie sami, tutaj będą światła. Oczywiście, światła, on nie czyta świateł, ale jeśli chodzi o linię, ja nie skręcam, on skręca sam. Bardzo dobrze rozczytał tutaj, widzieliście w lewo zjazd i cały czas prosto. Bardzo dobrze to rozczytał, bardzo pozytywnie, więc tutaj ten autopilot jest naprawdę sprawny. Tą samą funkcję, czy to rozpraszania, czy powiadomienia o rozproszeniu się i skupienia wzroku przed sobą, czy też trzymania tej kierownicy można wyłączyć, także słuchajcie, można tutaj trochę jakby nieco ten system oszukać. Ja jakby nie trzymam mocno tej kierownicy, bardzo lekko ją tutaj trzymam.
można ten system nieco oszukać i można to... Zobaczcie, widzicie? Tu jest czerwone światło, zbliżamy się do czerwonego. I tutaj już automatycznie jest powiadomienie, że autopilot został wyłączony. Ja przejąłem kontrolę nad samochodem, ponieważ są światła, ale tak jak wspomniałem, ten samochód nie odczyta świateł, jakie one są. Słuchajcie, ilość powiadomień w tych nowoczesnych samochodach, ile można dostać, jest po prostu zatrważająca. No, na każdym w zasadzie każdy Twój ruch jest śledzony, każde machnięcie głową, każde odwracanie wzroku w zasadzie od drogi, wszystko jest kontrolowane. To mnie najgorzej denerwuje, bo to jest niesamowite. To jest niesamowite, ile ilości kamer, ilości tych wszystkich gadżetów najnowszych te samochody są wyposażone. I to wszystko, to też jest tak, że to wszystko musi być połączone, to jakiś procesor musi na bieżąco obliczać, także to są jeżdżące komputery na kołach dzisiejsze nowoczesne samochody. No to jest niesamowite, jak motoryzacja poszła do przodu w ostatnich kilku w zasadzie latach. Przypominam sobie 5 lat temu jedynym autem w zasadzie, które było tak dobrze wyposażone, to była Tesla. A dzisiaj praktycznie każdy jeden samochód musi mieć to w standardzie, bo jeżeli tego nie ma, to można powiedzieć, że na rynku motoryzacyjnym się nie liczysz. Czy jest to dobre, czy jest to złe? Nie mi to oceniać. Bardzo dużo czytam komentarzy na temat, że tabletoza, wszędzie są kamery, że motoryzacja straciła prawdziwego ducha. No ale mi się wydaje, że nie zatrzymamy tego. To idzie w takim kierunku, żeby po prostu jak najwięcej tej elektroniki pakować, żeby później też ewentualnie jak najwięcej móc dodatkowo opcji przesyłać zdalnie i pobierać za to ewentualnie jakieś opłaty. Więc wszystko jest komercjalizowane, nawet motoryzacja, która była taka ostatnim bastionem, która się broniła przed tą całą technologiczną rewolucją. No niestety, nawet i w motoryzacji ona zawitała. Jedna z ciekawszych funkcji w tym samochodzie to jest reverse, czyli jeżeli wjeżdżamy w jakąś uliczkę, która jest ciasna i czujemy, że po prostu wjeżdżamy tam na takim pełnym ryzyku. Czasami zdarzają się takie sytuacje, ja też mam osobiście takie sytuacje, że wjeżdżam w jakąś uliczkę, gdzie jest po lewej stronie stoi samochód, po prawej stronie stoi samochód, a Ty musisz jechać do przodu, bo myślisz, że tam będzie przejazd i okazuje się nagle, że jest ściana, albo jest płot, albo cokolwiek innego, co nie pozwala Ci jechać dalej i musisz wycofać całą tą drogę, którą przejechałeś i po prostu patrzeć w lusterka, bo jest wąsko, jest ciasno i sobie myślisz, kurde, gdzie ja się władowałem? Więc tutaj jest taka opcja, reverse, gdzie naciskamy tą opcję, naciskamy ten przycisk, on jest tutaj dokładnie, naciskamy go i auto po tych samych śladach, po których wjechaliśmy do przodu, cofa nam się. Nie pamiętam do końca, na ile on, że tak powiem, na ile on pamięta tych metrów, żeby je przejechać, ale myślę, że to będzie około 100 metrów, czyli do 100 metrów możemy wycofać pojazd w ten sam sposób. Czyli zobaczcie, jak bardzo zaawansowany jest technologicznie ten samochód, skoro on pamięta każde 100 metrów, które przejeżdżamy do przodu i jest w stanie je odtworzyć łącznie z zakrętem, który wzięliśmy, czyli wjechaliśmy w tą uliczkę po prostu skręcając w lewo, czy tam w prawo, wjechaliśmy, jedziemy prosto, więc łącznie z tym zakrętem jest w stanie nam otworzyć, wycofać ten samochód jeszcze. Oczywiście mamy coś takiego jak pull out, czyli możemy wyciągnąć ten samochód z miejsca parkingowego za pomocą aplikacji, co też nie jest spotykane raczej w tego typu autach. No i oczywiście ten crabside, czyli to jest dojeżdżanie do linii krawężnika w bardzo jakichś wąskich przestrzeniach. Jeżeli zrobiliśmy tą przysłowiową kopertę, zaparkowaliśmy i jesteśmy, z przodu mamy auto, z tyłu mamy auto, a chcielibyśmy dosunąć się bardziej do krawężnika, to jest właśnie ta funkcja crabside. Może ją później pokażę jeszcze, jak będzie światło i jeżeli dam radę, to chciałbym Wam jeszcze ją zademonstrować, żebyście mieli pogląd. No i oczywiście mamy autonomiczne parkowanie, które sprawdzimy być może też na samym końcu. W IM6 to sprawdzałem, więc mogę już mniej więcej Wam powiedzieć, jak to działa. Działa to bardzo dobrze. Auto zaparkowało bardzo równo w liniach, zmieściło się. Troszeczkę tak jak
wspomniałem to wcześniej, wtedy w tamtym filmie, zrobiło to nieco nerwowo, w sensie takim, że Xpeng czy Tesla robią to delikatnie, że nie masz poczucia wrażenia, że czy auto traci kontrolę nad tym, co robi, że samo nie wie, co robi. Tutaj troszeczkę to robi próbuje to robić bardzo szybko, bardzo sprawnie, a nie do końca to tak wychodzi. Więc te parkowanie jest, choć mówię, nie jest tak dobre jak w Xpengu czy w Tesli, ale na pewno jest. Tu mi się pojawiło jakieś ostrzeżenie. Najprawdopodobniej, słuchajcie, widzieliście, taka para, mgła jakby weszła na szybę, różnica temperatury i mam tutaj jakieś ostrzeżenie, że asystent pasa ruchu jest w tej chwili wyłączony. Być może ta różnica mocna temperatur spowodowała to, że ta kamera troszeczkę jest za mgłą. Jeśli chodzi o autopilota, teraz przy tych wyższych prędkościach, muszę Wam przyznać, tu jest taka trochę kręta ta droga, więc fajny odcinek, żeby sprawdzić właśnie autopilota na takich nieco bardziej trudniejszych odcinkach. Muszę Wam przyznać, że naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Może nie jestem zaskoczony, ale jestem pod wrażeniem, jak dobrze sobie w tej chwili radzi ten samochód. Jak widzicie, jest włączony cały czas autopilot. Rozpoznaje bardzo fajnie samochody najeżdżące z naprzeciwka i to jest naprawdę, jak widzicie, bardzo, bardzo dobrze wykonane. Oczywiście utrzymuje cały czas dystans od poprzedzającego samochodu. Ten dystans można sobie zmniejszyć lub zwiększyć. Teraz zmniejszyłem do 2, więc będę nieco bliżej tego samochodu. Cały czas jadę na autopilocie. Naprawdę bardzo fajnie sobie radzi. Naprawdę bardzo fajnie sobie radzi. Ok, zrobiło się już dość późno. Myślę, że czas wracać. Nie będę zmieniał też pozycji kamery, ponieważ uważam, że to jest w tej chwili już troszeczkę bez sensu. Jest tak ciemno, że ledwie pewnie będzie mnie i tak widać, więc no bardzo, bardzo żałuję, że nie możecie mnie zobaczyć. Oczywiście żartuję. No tak, więc wyjeżdżamy stąd. Może spróbujemy teraz przestawić się na tryb sportowy. Sharing. Sport. Ok, słuchajcie, wszystko się zaświeciło na czerwono. Mam jeszcze tutaj super eco i eco, ok. Odzyskiwanie energii. Jedziemy. Czyli mamy w tej chwili dostępne 751 koni. To jest bardzo dużo. No droga wolna. Jedziemy. No i przyspieszamy. O Jezus Maria! Oj, ja pierdzielę, powiem Wam, oskubany. Wszystko mi tam chyba z tyłu poleciało, ale nie. Powiem Wam, że te przyspieszenie tutaj w trybie sportowym to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Oj, jene, jak to poszło. A więc, jeżeli nawiązując do tego, co powiedziałem na samym początku, czyli mówiąc, że co ma wspólnego ten samochód z Lamborghini, czy też Porsche i że jest to skrętna tylnia oś, otóż wiecie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś dziwacznie, chcę się z tego wytłumaczyć, to miało tylko
na celu takie zaczęcie, dobry początek. Oczywiście te auto i samo MG mówi o tym, że ta tylnia skrętnie oś ma pomagać w jeździe po mieście. To nie jest auto, które jest typowo skonstruowane pod szybką jazdę. Oczywiście to auto dysponuje bardzo dużą mocą, ale nie jest typowo skonstruowane pod szybką jazdę, tak jak w przypadku Lamborghini czy Porsche. To zupełnie dwa inne samochody. Mówimy tutaj o zupełnie innych wymaganiach, czy też oczekiwaniach klientów wobec tych samochodów, co nie zmienia faktu, że technologia jest jednak wspólna i mają te wspólne punkty, te wszystkie samochody. W tej chwili uważam, że ten samochód MG IM, co tam lata, w tej chwili uważam, że MG IM5 jest najtańszym 751-konnym samochodem dostępnym na rynku. No chyba nie znajdziecie samochodu, który oferuje tak dużą moc w takich pieniążkach, bo myślę, że ciężko byłoby, a nawet nie ciężko. Uważam, że jest to po prostu niemożliwe, więc na pewno te auto ma przewagę tutaj nad swoimi konkurentami. Nad Teslą tym, że jest nieco większy. Oczywiście Tesla ma nie większy zasięg. Ten samochód, tak jak Wam pokazywałem, 575 WLTP, Tesla ma ponad 600 WLTP. Ale ten samochód jest zbudowany na architekturze 800V, co pomaga naładować ten samochód chyba z maksymalną prędkością 350 kW. Czuję, że teraz ustawienia zawieszenia są nieco bardziej właśnie twardsze. Te zawieszenie zupełnie się w tej chwili inaczej zachowuje niż poprzednio. Nie dosiada tak na jakichś czy to nierównościach, czy nie wiem, jeszcze musiałbym przejechać przez jakieś te chopki, żeby sprawdzić, czy i jak dużo to się różni od zawieszenia w trybie komfort, ale ewidentnie czuć, że zawieszenie w tej chwili jest dużo twardsze, jest utwardzone. Jeśli widać, nie wiem czy dobrze widać, ale jeśli widać, tutaj z przodu mam na tym ekranie włączoną taką funkcję, ona jest cały czas w zasadzie, rozkład siły mocy pomiędzy przednią a tylnią osią i w większości, tak jak obserwuję, podczas rekuperacji czy podczas odpuszczania pedału gazu to więcej silników tak jakby pracuje tych tylnych, a podczas przyspieszenia więcej silników przednich, czyli można powiedzieć, że przy przyspieszaniu ten samochód będzie nadsterowny lekko, czyli większa moc idzie na przód jednak niż na tył, nie jest równo 50/50 rozłożone. No ale to jakby to tylko chyba w ramach takiej ciekawostki. A tutaj po mojej prawej stronie widzicie właśnie salon MG. Szkoda, że światło jest zgaszone. I dojeżdżamy tutaj. Jest garaż podziemny, gdzie mam zostawić auto, ale ciemno, kurczę. Nie zostawili światła włączonego, nie ma jakiegoś automatycznego też tutaj czujnika. Dobrze. I teraz słuchajcie, zobaczcie, właśnie włączam tą opcję reverse. Wjechałem tutaj, mam ścianę przed sobą i spróbuję stąd wyjechać. Zobaczcie, gdzie to auto mnie prowadzi. Zobaczymy, jak daleko jesteśmy w stanie wycofać. Całą drogę do tyłu. Ok, może starczy tego. I teraz jeszcze Wam na koniec pokażę, jak wygląda parkowanie. Naciskam start.
No i proszę, zaparkowaliśmy. Dobra, okej, dzięki, że obejrzeliście kolejny odcinek. Jeśli Wam się podoba, jakąś subskrypcję, łapkę do góry i zapraszam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!